Dzień dobry kochani, witamy Was 8 dnia ze słonecznej Sofii. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dojechaliśmy, tak jak wczoraj Wam mówiliśmy, dojechaliśmy. Jeżeli chodzi o to, co nas spotkało wczoraj, słuchajcie, room touru nie będę robił. Nie będziemy robić room touru, jest miejsce z Sofii. Oszczędzę Wam tego widoku, bo miejsce, gdzie się zatrzymaliśmy, jest straszne. Jest po prostu straszne, no ale jak już się przyjeżdża o wpół do 9, prawie że do nieznanego miasta, to raczej ciężko znaleźć już cokolwiek innego po całym dniu. Obsługa Bardzo miła. Miły pan, w stanie trochę wskazującym, no nie ukrywajmy. Trochę od niego pachniało. Zrobił nam instrukcję obsługi wszystkiego, łącznie z tym, jak się używa mikrofalówki. Mikrofalówka perfekt, czajnik perfekt. Słuchajcie, generalnie żałuję, że tego nie nagrywałem, ale padły mi już baterie prawie we wszystkim, więc nie miałem tego jak nagrać. Ale pan do nas mówił po bułgarsku z wtrątami rosyjskimi, angielskimi i raczej na migi wszystko. Motory brum brum tu, drugi tu, brum brum, metal, brama, brum brum tu. Tak to mniej więcej wyglądało, nie? Klima, temperatura, góra tu, dół tu, on-off, tych guzików nie, bo będą problemy. Dosłownie tak mówił. Słuchajcie, łazienka, nie będę Wam opowiadał, naprawdę, bo pewnie niektórzy z Was powie... Nie, bo może niektórzy jedzą śniadanie właśnie, to może nie, po prostu nie. Na pewno będzie bardzo mało gwiazdek na Bookingu i na Google Maps, ale mniejsza z tym. Słuchajcie kochani, jesteśmy w sofijskim metrze, mamy do pokonania na razie jeden przystanek tylko. Zaraz Wam pokażemy, jak wygląda metro, jak wygląda stacja. Fajne zabezpieczenia, żeby ludzie nie wpadli na tory. Informacja dla Was, bilet jednodniowy na całą komunikację miejską w Sofii, na wszystkie linie 4 lewy, to już Wam mówiłem, plus trzeba 80 zł doliczyć za wydanie karty, czyli 4,80 za podróżowanie wszystkim po całym mieście przez jeden dzień. A teraz Wam pokażę kalendarzowy, bo to jeszcze nie było, tak. Bo jeszcze jest coś takiego, jeszcze jest taki bilet na 24 godziny i on kosztuje 6 lew? 6 lewów, no. Lewów? Lewa. Tak? Natomiast on wtedy się zaczyna o danej godzinie i kończy o tej samej godzinie drugiego dnia. Natomiast ten na 4 jest do końca dnia kalendarzowego. Słuchajcie, jesteśmy pod pomnikiem Armii Radzieckiej w Sofii. Jeżeli oglądaliście poprzednie dwa filmy wcześniej, mówiłem Wam, kiedy byliśmy w Płowdiwie, o pomniku Aloszy w Płowdiwie. Też darze bratniego narodu radzieckiego dla Bułgarów. I miałem Wam wspomnieć o tym pomniku. Słuchajcie, ten pomnik za mną, a w zasadzie ta płaskorzeźba, którą tutaj widać za mną, chyba płaskorzeźba, słuchajcie, nie znam się na sztuce, jest bardzo częstym obiektem akcji protestacyjnych, to znaczy ci żołnierze są przemalowywani, ci, którzy są za mną, są przemalowywani. Jedna taka najsłynniejsza akcja, to Wam wkleję za chwileczkę zdjęcie, to było przemalowanie tych żołnierzy na bohaterów komiksowych, czyli to był Superman, Batman, chyba Święty Mikołaj, gdzieś tutaj był, któryś z nich był Świętym Mikołajem. Inna akcja na początku wojny
tylko nie pamiętam czy teraz, czy w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Krym, ten najważniejszy żołnierz tutaj na środku, który jest, był pomalowany w kolory flagi ukraińskiej. To był taki protest przeciwko właśnie rosyjskiej inwazji. Dobra, kilka słów gwoli wyjaśnienia, bo bardzo nie lubią być niedokładny. Pomnik był malowany wielokrotnie. Stał się swoistym symbolem sprzeciwu części społeczeństwa bułgarskiego przeciwko wydarzeniom rozgrywanym w tamtym czasie. Trudno ukryć, że na przestrzeni ostatnich lat historia tego monumentu była bardzo burzliwa. W lutym 2011 roku nieznani sprawcy zamalowali kontrowersyjną tablicę z napisem „Wyzwolicielom z Armii Czerwonej z wdzięcznością naród bułgarski”. Pierwsza i najbardziej znana na świecie dewastacja słynnej płaskorzeźby miała miejsce w 2011 roku i było to właśnie pomalowanie figur na kształt superbohaterów i innych postaci z popkultury. Wśród namalowanych postaci można było dostrzec Supermana, Jokera, Robina, Kapitana Amerykę, Ronalda McDonalda, Świętego Mikołaja, Wolverina, Maskę czy Wonder Woman. Jednak ten akt nie miał, a przynajmniej nikt oficjalnie tego nie przyznał, żadnych konotacji politycznych. Był ponoć zwykłym aktem happeningu artystycznego stworzonego przez anonimową grupę artystów nazywanych przez siebie samych Destructive Creation. Pod malunkiem widniał napis "In pace with the times", co przetłumaczyć możemy jako "zgodnie z duchem czasu". Happening ten spowodował bardzo ożywioną dyskusję pro- i antyrosyjską w społeczeństwie bułgarskim. Ówczesny bułgarski minister kultury nazwał to zdarzenie aktem wandalizmu. Kolejnym zdarzeniem było założenie w sierpniu 2012 roku kolorowych masek na głowy żołnierzy w ramach wyrażonego wsparcia dla prześladowanych członkiń Pussy Riot za ich sprzeciw wobec wyników wyborów prezydenckich w Rosji. W sierpniu 2013 roku mieszkańców Sofii przywitała płaskorzeźba pomalowana na różowo wraz z podpisem „Bułgaria przeprasza”. I to wydarzenie jest bezpośrednio powiązane ze wspomnianym przeze mnie pomnikiem Aloszy w Płowdiwie, stojącego z czerwoną peleryną oraz zaklejonymi ustami. Te akty wandalizmu były przeprosinami za udział armii bułgarskiej w pacyfikowaniu tzw. praskiej wiosny, czyli interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku. Marzec 2014 roku. Tym razem pomalowano dwie płaskorzeźby. Jedną na znak wsparcia dla Ukrainy podczas wydarzeń na Euromajdanie oraz aneksji Krymu przez Rosję. Jednego z żołnierzy pomalowano w barwy flagi ukraińskiej. Drugiego zaś pomalowano w barwy flagi Polski w ramach uczczenia zamordowanych w Katyniu polskich oficerów. No i 24 lutego 2022 roku. Data, którą zapamiętamy do końca życia. W tym czasie pomnik malowany był wielokrotnie. Najpierw krasnoarmiejcom pomalowano na czerwone dłonie, innym razem pomalowano ich ponownie w barwy Ukrainy na znak wsparcia dla ich obrony własnego kraju. Ostatecznie w lutym 2023 roku nieznani sprawcy rozbili wspomnianą już tablicę z wyrazami wdzięczności. A teraz wróćmy do dalszej części reportażu. Generalnie Rosjanie strasznie wtedy protestowali, wzywali ambasadorów bułgarskich, protestowali przeciwko niszczeniu pomników i tak dalej. Słuchajcie, to jest problem, dlatego że jeżeli dobrze wiecie, w Polsce pomników sowieckich już praktycznie nie ma. Wszystkie zostały zdemontowane, tam zostało chyba kilka dosłownie. Większość została zdemontowana, albo całkowicie zdemontowana, albo przeniesiona w inne miejsca, do jakichś muzeów i tak dalej. Tutaj w Sofii nie jest to takie oczywiste. Były plany na początku tego roku. Rząd razem z władzami miasta planował przenieść ten pomnik albo go zlikwidować. Nie wiem dokładnie, o co tam chodziło. I miały trwać negocjacje w sprawie tego, jak to zrobić. W związku z czym dzisiaj, kiedy przyszliśmy tutaj pod pomnik, nie wiem, czy to będzie teraz widać, nie będzie chyba, podejdziemy sobie tam dalej. Kiedy przyszliśmy tutaj pod ten pomnik, kiedy udało nam się go znaleźć, zobaczyliśmy pod tym pomnikiem miasteczko namiotów. Miasteczko namiotów ludzi, którzy tutaj siedzą. I nie do końca było wiadomo, o co chodzi, no bo znowu wszystko jest opisane po bułgarsku, cyrylicą, czyli w języku dla nas kompletnie niezrozumiałym. Ale spotkaliśmy Aleksandra. Aleksander zgodził się, chwilę sobie z nim porozmawialiśmy. Aleksander zgodził się z nami też porozmawiać przed kamerą, więc ten wywiad za chwileczkę wam tutaj wkleję. Ten wywiad będzie zupełnie inny od tego wywiadu, który przeprowadziliśmy z Iwanem w Wielkim Tarnowie.
Wydawać by się mogło, że ludzie mniej więcej w tym samym wieku, w bardzo zbliżonym wieku, natomiast ich podejście jest zupełnie inne. Iwan stwierdzał, że te pomniki powinno się demontować i przenosić do zupełnie innych miejsc, do jakichś muzeum, skansenów i tak dalej. Natomiast Aleksander twierdzi, że te pomniki, te wszystkie rzeczy mają zostać tutaj na miejscu, gdzie są, dlatego że jest to część historii, o której nie wolno zapominać, one mają tutaj zostać i nie wolno tego w żaden sposób ruszać. Co więcej z rozmowy z Aleksandrem dowiedzieliśmy się również też tego, że Kościół, że młodzi ludzie tutaj w Bułgarii odchodzą od Kościoła, tak samo jak w Polsce. Przy czym, co ciekawe, tutaj Kościół nie ma takiego dużego wpływu na politykę rządu, na politykę Bułgarii jak w Polsce, co nad czym znowu Aleksander trochę ubolewał, bo uważał, że Kościół powinien mieć większy wpływ na życie społeczne w Bułgarii i na życie polityczne w Bułgarii. I słuchajcie, no generalnie z tych rozmów wynika to, że społeczeństwo polskie i społeczeństwo bułgarskie tak naprawdę niewiele się od siebie różnią, jeżeli chodzi o poglądy, jeżeli chodzi o wartości. Społeczeństwo bułgarskie, zarówno Iwan, jak i Aleksander, obydwaj o tym przyznali, są mocno tradycyjnymi mocno tradycyjnymi społeczeństwami, czyli rodzina, Bóg i te wartości są na pierwszym miejscu zdecydowanie. Więc to się niczym nie różni. Obydwaj twierdzili, że jakieś grupy społeczne chcą wywierać naciski na to społeczeństwo, chcą dzielić to społeczeństwo w jakiś sposób tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Słuchajcie, społeczeństwa są społeczeństwami, narody są narodami, ludzie są świetni, natomiast to niestety ci rządzący, ci, którzy najgłośniej krzyczą, najbardziej dzielą społeczeństwa i wprowadzają największy zamęt. Takie jest moje osobiste zdanie. I ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, wcześniej chciałem o tym powiedzieć, teraz sobie przypomniałem, co chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, to jest informacja dla początkujących podróżników, dla tych, dla których ten kanał został stworzony. Bo wiem, że masę ludzi ma problem, a w zasadzie obawę przed tym, czy się dogadają. Mają obawę przed tym, że ich angielski jest słaby, że nie znają innych języków, że się nie dogadają. Słuchajcie, nie znamy bułgarskiego w ząb. Angielski, jak sami widzieliście, mój angielski nie jest perfekcyjny. Straszne mam problemy z gramatyką zwłaszcza, ale jestem w stanie się dogadać. Jestem przekonany, że każdy z was, jeżeli tu przyjedzie, będzie w stanie się dogadać bez większych problemów. Na migi, trochę po angielsku, jakieś tam parę słówek po rosyjsku, bułgarski, niektóre słówka da się zrozumieć, więc słuchajcie, jeżeli to jest jedyna wasza obawa przed podróżowaniem, że się nie dogadacie, zapomnijcie o tej obawie. Po prostu, jeżeli chcecie gdzieś jechać, to jedźcie, na pewno dacie sobie radę. Dobra, idę obfotografować ten pomnik i za chwileczkę idziemy dalej do centrum Sofii. Przed chwilą zwiedziliśmy cerkiew świętego Aleksandra Newskiego. Cerkiew jak cerkiew. Oprócz tego, że jest wielka, ogromna, w stylu neobizantyjskim, została wybudowana na cześć cara Aleksandra w podziękowaniu za wyzwolenie Bułgarii spod panowania od Imperium Osmańskiego. I ona jest też poświęcona ku czci wszystkim żołnierzom, którzy zginęli, oddali swoje życie. Tam byli wymienieni Rosjanie, Bułgarzy, Węgrzy, ktoś tam jeszcze właśnie w wyzwalaniu państwa bułgarskiego. Jest to cerkiew, jest to główny kościół bułgarskiego kościoła prawosławnego.
przepiękny. Niestety nie da się nagrywać w środku. Znaczy da się nagrywać w środku, ale trzeba zapłacić około 30 lewów, czyli wychodzą Ci około 70 zł mniej więcej. Stwierdziłem, że trochę dużo jak na ponagrywanie paru klipów dosłownie, więc odpuściliśmy. To wszystko jest dostępne w internecie, więc nie ma żadnego problemu. Ładne. Jeżeli tu będziecie, to na pewno warto zobaczyć w środku. Freski są naprawdę prześliczne, ale do czego zmierzam? Na placu, gdzie się znajduje ta cerkiew, jest też druga cerkiew. I dla mnie osobiście jest ona dużo bardziej ciekawsza, pomimo tego, że jest skromniejsza, mniejsza. Wygląda zwyczajnie, nie ma złotych kopu, nie ma złotych dachów, jest po prostu ceglana. Ale dlaczego jest taka ciekawa? Dlatego, że w tym miejscu została pierwsza świątynia wybudowana w latach 330, w roku 330 którymś. To była pierwsza świątynia. Ta świątynia potem została zburzona przez najazdy. Potem w tym miejscu Turkowie zbudowali meczet, dobudowali minaret do tego kościoła, zrobili z tego meczet. Ten meczet wielokrotnie również był burzony przez trzęsienia ziemi. Ostatnie takie trzęsienie ziemi w 1878 roku chyba dokonało największych zniszczeń. Został zburzony wtedy ten minaret i Turkowie stwierdzili, że nie będą już odbudowywali więcej tej świątyni, dlatego że prawdopodobnie ona została niszczona przez gniew chrześcijańskiego Boga, dlatego oni rezygnują z tej świątyni, nie będą jej odbudowywali, zostawiają w takim stanie. W takim na wpół zrujnowanym stanie ta świątynia służyła jako skład remizy strażackiej, z tego co przeczytałem. I dopiero w latach 20., 30. XX wieku została ona odbudowana i poświęcona ponownie jako świątynia, jako cerkiew. Justynka, przypomnij mi dokładnie, jak ona się nazywa. Cerkiew Mądrości Bożej, inaczej zwanej Święta Sofia. Tak? Dobrze mówię? Święta Sofia, tak. Zaraz zobaczymy, czy da się nagrywać w środku. Na pewno nagram Wam fasadę, na pewno nagram budynek z zewnątrz. Zobaczymy, czy będzie możliwe nagrywanie w środku, bo tak jak mówię, w tej dużej świątyni, w tej dużej cerkwi nagrywanie nie było możliwe. W tej cerkwi... Aha, jeszcze miałem Wam nagrać front. Dobra, zaraz. Słuchajcie, w tej cerkwi również wewnątrz nie można nagrywać. Słuchajcie, rozmawialiśmy przed sekundką z Justynką o tym i się zgadzamy zgadzamy się ze sobą, że... Nie kłamię, zgadzam się z nim. Wyjątkowo. Że im większe miasto, tym większa megalomania. I już Wam tłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze, ta cerkiew przemawia do mnie dużo bardziej, czekajcie, podejdę, niż tamta cerkiew. Jeżeli chodzi o kontakt z Bogiem, jeżeli chodzi o bliskość Boga. Jakoś nie przemawia do mnie przepych w kościołach, nie przemawia do mnie złoto, złocenia i im większa świątynia, tym lepiej. Wręcz przeciwnie. Natomiast kiedy byliśmy w Wielkim Tyrnowie, nie było problemu z tym, żeby wejść do kościoła, czy tam do świątyni, do cerkwi, nagrać sobie jakieś klipy, porobić sobie cicho jakieś zdjęcia, oczywiście bez flasha, by nie przeszkadzając nikomu po cichutku. Nie miał z tym nikt żadnego problemu. W Płowdiwie już był duży problem. Już siedział taki zblazowany pop, któremu było strasznie gorąco i tam, gdzie mam kilka fotek z takiej jednej cerkwi, kazał szybko tak machnął ręką, szybko i idź sobie. Tutaj ani w jednej, ani w drugiej nie wolno koniecznie, do ołtarza nie wolno podchodzić, jest sznurkiem zasłonięte, nie wolno. Z jednej strony właśnie sznurka nie było, przez przypadek tam weszliśmy, od razu jakiś ochroniarz przybiegł, wrzeszczy na ludzi, żeby stamtąd wychodzili, bo nie wolno i coś tam. Ludzie mu tłumaczą, że sznurek po prostu był zdjęty, więc nie wiedzieli, że tam nie wolno wchodzić. Słuchajcie, straszne, jakieś takie poczucie, nie wiem, wartości, wyższości, nie wiem jak to nazwać po prostu. Zawsze mi się wydawało, że kościoły są dla ludzi, że cerkwie są dla ludzi, po to, żeby je można było zobaczyć, zwiedzić. Oczywiście niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy jest niewierzący, chodzi mi o szacunek dla tego miejsca. Ja wiem, że dla kogoś to miejsce może być bardzo ważne i w żaden sposób nie mieliśmy zamiaru bezcześcić tego miejsca, ani naśmiewać się, ani robić czegokolwiek złego w tym miejscu. Po prostu jako obiekt archeologiczny, jako obiekt historyczny chcieliśmy się po prostu przyjrzeć pewnym elementom.
No i niestety nie wolno robić zdjęć, nie wolno robić filmów, bo pewnie byśmy na tym zarabiali kupę kasy. No przecież u mnie na YouTubie to się hajs leje strumieniami przy takiej ilości subskrybentów, nie? Nie wolno, więc obawiam się, że... A jeszcze trochę tych cerkwi i kościołów mamy, więc obawiam się, że tam też nie będzie wolno. Chociaż mamy po drodze jeszcze synagogę i mamy po drodze meczet. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Bo na przykład widzicie, w meczecie w Płowdiwie już mogłem nagrywać. Tam nie było problemu z tym, żebym wszedł z kamerą i żebym sobie ponagrywał, porobił zdjęcia, ale w cerkwiach już był problem. Więc nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli macie pomysł, z czego to może wynikać, jeżeli macie wiedzę na ten temat, dajcie znać w komentarzach, chętnie się dowiem. Dobra, idziemy dalej na miasto, bo tu nie możemy siedzieć w jednym miejscu, musi być ruch, bo musi być przepływ powietrza, bo jest gorąco. Idziemy dalej. Człowiek za nami, znaczy przed nami w zasadzie, idziemy go zwiedzać, za nami, za to jest Pałac Prezydencki, przed nami jest hotel Sheraton, a na dziedzińcu tych budynków znajduje się właśnie najstarszy budynek w Sofii, wybudowany w IV wieku przez Rzymian. Był on cerkwią, potem został znowu przez Turków przemianowany na meczet, a potem obecnie służy jako cerkiew muzeum, czyli nie pełni już roli sakralnej. Wygląda pięknie, ale chyba nie da się wejść do środka, bo... A jest, da się? A jest wejście. Oczywiście poszliśmy od drugiej strony kompletnie, więc musimy obejść dookoła. A spieszymy się, chcemy go szybko oblecieć, szczerze mówiąc, już mamy trochę dość tych kościołów. Dużo, strasznie dużo. Ale spieszymy się tak naprawdę dlatego, że za chwilę ma być oficjalna zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim. Chcielibyśmy sobie zobaczyć, jak taka oficjalna zmiana warty wygląda. Słuchajcie, warta stoi. Wyglądają trochę jak strażnicy Wielkiej Brytanii, słynne czerwone mundury, ale zachowanie jest dalekie od zachowań gwardzistów brytyjskich, uwierzcie mi. Facet ziewający, drugi przechylający się, żeby sobie coś poprawić w nogawce. No słuchajcie, masakra. Ale to jest Bułgaria, to jest właśnie Bułgaria. Słuchajcie, tradycyjnie no foto, no film, więc znowu nic wam nie pokażemy, ale robi wrażenie. W środku naprawdę robi wrażenie, jest przepiękny. Stare freski, ikonostas, cegły, ciekawe cegły, są takie bardzo ciekawe cegły. Słuchajcie, spróbuję to nagrać za chwilę z zewnątrz. Takie cegły, które są czerwone, to fakt, jak to cegła, ale są płaskie, są bardzo cienkie w stosunku do tych, które znamy na co dzień z naszego budownictwa mieszkalnego. Długo zastanawiałem się, co powiedzieć o Sofii. Jest to oczywiście stolica Bułgarii, a jednocześnie największe miasto tego kraju. Ma długą i bogatą historię. I w zasadzie tutaj mógłbym skończyć. Sofia jest na wskroś miastem nowym i nowoczesnym. Miastem, jakich wiele w Europie XXI wieku. Do tego stopnia, że w naszej ocenie jest miastem nudnym, mdłym i kompletnie niczym się nie wyróżniającym. Oczywiście są tutaj zabytki, jednak sprawiają wrażenie pozostawionych samym sobie, jak eksponaty na jakiejś wystawie plenerowej. Otoczone współczesnym miastem. I tak na dobrą sprawę, po chwili zastanowienia, moim zdaniem właśnie to jest problem tego miasta. Nie ma tutaj klasycznej starówki. Nie można zachwycać się włoskimi uliczkami czy architekturą jak w Wielkim Tyrnowie.
Nie można poczuć atmosfery starożytności, przechadzając się po bruku sprzed 2000 lat, czy chłonąc każdym porem swojego ciała atmosferę dawno minionych wieków w cieniu starożytnych murów, jak w Płowdiwie. W Sofii można zobaczyć historię tego miejsca, ale zdecydowanie nie czuć tutaj jej ciągłości. Nie czuć i nie widać tutaj mijających lat i nieustannie zachodzących zmian. Mówiąc językiem plastyki, nie czuć gradientu historii. Po prostu w zalewie nowoczesnego budownictwa gdzieniegdzie znajdują się wysepki starożytności. Patrząc na Sofię z jeszcze innej perspektywy, można odnieść wrażenie, że jest ona kompletnie wyrwana z kontekstu kultury i tradycji otaczającej nas Bułgarii. Sofia jest miastem multikulturowym. Może nie tak jak Berlin, Londyn czy Amsterdam, ale zdecydowanie nie odnaleźliśmy tutaj klimatu klasycznej Bułgarii, tak jak w innych miastach podczas tego wyjazdu. Na pewno jest miastem kontrastów, ale ciężko akurat tutaj zaliczyć to na plus. Z jednej strony zachodnioeuropejskie korporacyjne dzielnice ze szkła i stali, z drugiej rosyjski rozmach architektoniczny budynków rządowych i bulwarów. Z jednej strony bogactwo, przepych i Bizancjum, z drugiej smród, brud i żebrzący ludzie. Z jednej strony parki, wodopoje i fontanny, z drugiej byle jakość, chaos i zaniedbanie. Żeby była jasność, na pewno nie można powiedzieć, że jest miastem brzydkim i nie mającym kompletnie nic do zaoferowania. Co to? To nie. Jednak jak to Justynka stwierdziła, nie poczuliśmy tutaj tego efektu wow. Sofia nie wzbudziła w nas chęci powrotu tutaj. Tym bardziej, że większość atrakcji znajduje się dość blisko siebie, więc jeden dzień wystarczy, aby je zobaczyć. Być może, gdyby nasza wyprawa przebiegała w odwrotnym kierunku i Sofia była pierwszym odwiedzonym przez nas miastem w Bułgarii, wyglądałoby to inaczej. Jednak na tle przepięknych i zapierających dech w piersiach w Wielkim Tyrnowie czy Płowdiwie, Sofia wypada słabo. I uwaga, to jest nasze zdanie na podstawie naszych subiektywnych odczuć. Być może wasze będą inne. Do Sofii warto przyjechać, ale może niekoniecznie warto z niej robić najważniejszy punkt wyprawy. W sensie wpaść tutaj przejazdem albo samolotem w jakiś grudniowy weekend, a nie układać plan wyjazdu pod zwiedzanie Sofii. A co do historii. Sofia była tracką osadą o nazwie Serdika, która pochodziła od trackiego plemienia Serdów. Przez krótki okres, w czasie IV wieku przed naszą erą, miasto było w posiadaniu Filipa Macedońskiego i jego syna Aleksandra Wielkiego. Pierwsza pisana wzmianka o Serdice pojawia się u Ptolemeusza około roku 100 naszej ery. I tak jak reszta tego regionu z pozostałymi miastami, które odwiedziliśmy, Sofia przechodziła z rąk do rąk. Była pod panowaniem Traków, Rzymian, Hunów, Osman. W czasie II wojny światowej Bułgaria była sprzymierzeńcem nazistowskich Niemiec, co doprowadziło do kilkunastu ciężkich bombardowań alianckich w latach 1943-1944, w wyniku których zginęły 1374 osoby i zniszczono całkowicie 2670 budynków. Kto wie, być może właśnie dlatego obecna Sofia wygląda tak, jak wygląda i być może przez taki właśnie pryzmat należy oceniać to miasto. Być może właśnie ta nowoczesna Sofia powstała na zgliszczach Starego Miasta. Coś jak nowoczesna Warszawa odbudowana na totalnej ruinie. Kochani, jesteśmy po obiedzie. Restauracja, do której udało nam się wreszcie trafić. Wreszcie, bo pytaliśmy kilku osób i wreszcie nam się faktycznie udało trafić. Muszę się wspomóc Google Maps, sorry. To jest restauracja, która się nazywa Hadži Dragonov's Houses Restaurant. Po bułgarsku nawet nie próbuję wam tego powiedzieć. Restauracja, która się zmieści w starym domu z 1886 roku, z tego co udało mi się przeczytać. Jedzenie Przepyszne. Jedzenie przepyszne, słuchajcie, porcje ogromne. Tanio nie było, od razu mówię, że tanio nie było, moje cebulowe serce krwawi, ale z drugiej strony wiem, że warta była każda złotówka wydana tutaj, dlatego że zamówiliśmy sobie na przystawkę banicę, to jest taki placek drożdżowy, ale na słono, z białym serem w środku i do tego jest jeszcze taki jogurt o bardzo gęstej konsystencji. Mega, po prostu niesamowite mega. Justynka miała Ser halloumi z zapiekanymi warzywami i z kaszą bulgur.
Ja do tego miałem jeszcze coś a la kiełbasa z sieganego kurczaka z białym serem i dodatkami w środku, plus pieczone ziemniaczki, plus fasola, plus jakiś jeszcze pasta z dyni, coś takiego, ale... Z papryki. Z papryki, no mniejsza. Z pomidorów, z przepraszam. pomidorów. Plus surówka do tego. Do tego jeszcze mieliśmy, to było do jedzenia, plus była jedna Pepsi, jedna woda mineralna. Po zjedzeniu tego wszystkiego, jak zobaczycie sobie zdjęcia, jeszcze nadszedł czas na deser, bo jak wiadomo, fakt naukowy jest taki, że na deser jest osobny żołądek. To jest potwierdzone naukowo. Ja jestem wyjątkiem od tej reguły. I nie wierzcie nikomu, kto mówi inaczej. Jest osobny żołądek na deser. Dlatego ja nie mam. Zamówiliśmy sobie jeszcze słoiczek jogurtu z dżemem borówkowym oraz ręcznie robione lody śmietankowe i czekoladowe też z tym dressingiem z dżemu borówkowego. I do tego 2 kawy. I za wszystko zapłaciliśmy w przeliczeniu na nasze 201 zł, 202 zł z napiwkiem, bo tutaj jest generalnie tak, że się daje 10% napiwku do zamówień, więc 202 zł, no trochę drogo, ale biorąc pod uwagę miejsce, klimat tego miejsca, wielkie porcje, bardzo dobre jedzenie, no i fakt tego, że jesteśmy jednak w stolicy. To cena prawie w centrum, no. Prawie w centrum, no to cena powiedzmy ujdzie, tak? Nie jest to wywalone gdzieś nie wiadomo w kosmos. Drogo jak na nasze warunki. Jak na nasz budżet. O, może na nasz tak. budżet i na nasze cebulowe polskie serce. To nie jest dużo jakoś bardzo. Tak, to nie jest... Inaczej, gdybyśmy się mieli tak żywić, to pewnie ta wycieczka trwałaby 3 dni, a nie 2 tygodnie. Natomiast podczas całej wyprawy raz do takiej knajpy warto przyjść. Więc jeżeli będziecie w Sofii, polecam. Niedźwiedzie polecają? Polecają. Niedźwiedzie polecają. Będzie opis, będzie link i w opisie filmu. Dobra, kochani, teraz idziemy sobie zrobić szybkie zakupy na kolację i na jutrzejsze śniadanie, zobaczyć jeszcze synagogę. Coś jeszcze mieliśmy zrobić? Chyba tyle. I wracamy do pokoju, idziemy sobie chwilę odpocząć, ja jeszcze muszę ogarnąć motocykle, łańcuchy nasmarować i tak dalej, dolać płyn do chłodnicy i będziemy jutro z samego rana wyjeżdżali. Plany się zmieniły znowu, ale o tych planach Wam opowiem jutro. Jutro mamy do zrobienia około 600 km. Powoli wracamy w stronę domu. Idziemy teraz do sklepu i jeszcze sobie zrobimy zakończenie. Spotkamy się z Wami na koniec tego dnia. Na razie tyle. Idziemy na zakupy. Kochani, wracamy do naszego hostelu. Chociaż to jest chyba wyolbrzymione słowo. Wracamy do miejsca, gdzie będziemy próbowali spać. A co chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć to, że dzisiaj pierwszy raz w życiu jechałem trolejbusem firmy Solaris. Znaczy w ogóle jechałem pierwszy raz trolejbusem. I kochani, jedzie się dokładnie tak samo jak autobusem, tyle że trochę ciszej. Byliśmy pod Narodowym Pałacem Kultury. Wygląda trochę inaczej niż ten nasz warszawski Pekin, dużo nowocześniej. Ładne fontanny, fajne zachód słońca powoli się tam zbliża, tłumy ludzi. Poszwędaliśmy się trochę po mieście. Próbowaliśmy dać temu miastu drugą szansę, ale no nie przekonało nas w dalszym ciągu. Nie, jak to stwierdziliśmy z Justynką, że nie ma klimatu, nie czujemy klimatu tego miasta w żaden sposób. Tak jak się wpada na jeden dzień, tak jak my, straszny chaos, dużo się dzieje, takie duże miasto w stylu zachodnioeuropejskim pod tym względem właśnie, że jest chaos, że wszyscy gdzieś pędzą, że wszyscy się gdzieś spieszą. Nie ma tego starego miasta, takiego klasycznego, nie udało nam się znaleźć takiego klasycznego starego miasta, takiej starówki. I podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, nie chcę tu wrócić, nie ma tu nic, co w jakiś sposób przekonałoby mnie do tego, żeby tu wrócić. Jedzenie jest dobre. Szukaliśmy poczty, ponieważ postanowiłem wysłać 12 kartek do mojej rodziny, takich klasycznych kartek pocztowych. Koniec końców udało nam się tą pocztę znaleźć i muszę Wam powiedzieć, że sobie odpuściłem wysłanie tych kartek, dlatego że no sorry, ale nie wydam ponad 70 zł, bo tyle by kosztowały znaczki pocztowe. Nie wydam ponad 70 zł za same znaczki pocztowe, no sorry.
sorry rodzino, kocham was, ale no nie wydam tyle pieniędzy na znaczki pocztowe. Kartki dostaniecie, ale w innej formie, w inny sposób. Swoją drogą, jeżeli ktoś wie, ile by kosztowało wysłanie kartki pocztowej z Polski na przykład do Bułgarii, bo ja nie ogarniam cennika Poczty Polskiej, to bardzo chętnie to dajcie znać w komentarzach. Inny paradoks, jeżeli chodzi o pocztę tutaj w Bułgarii, jest taki, że daję już ten klucz do domu. Jest taki, że na poczcie głównej w Sofii, poczta główna, nie można płacić kartami, tylko i wyłącznie gotówka. Po raz kolejny się potwierdza to, że w Bułgarii lepiej mieć gotówkę, dlatego że no, kartą nie załatwicie, w większości miejsc kartą nie załatwicie nic, więc jeszcze raz powtarzam, jadąc do Bułgarii, weźcie ze sobą gotówkę. Koń, szybki update na koniec dnia, kolejny dzień za nami, zwiedziliśmy Sofię. Chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o Sofii, powiedzieliśmy. Siedzę już w łóżeczku, jeszcze czeka mnie prysznic i za chwilę idziemy spać. Dzisiaj według zegarka 15 658 kroków, co daje około 11 km na piechotę. Oprócz tego wykorzystywaliśmy też środki lokomocji, jechaliśmy sobie trolejbusem, metrem, jechaliśmy również ze 3 rodzajami tramwajów, bo tabor mają dosyć szeroki. Kochani, na dzisiaj koniec. Tak jak wam wspominałem rano, nie będę wam pokazywał room touru. Nie jest to coś, co chcielibyście zobaczyć. No, będzie bardzo słabe oceny, ale już nic z tym nie zrobimy. Jutro wstajemy rano. Przed nami 670 km, wracamy w stronę Polski. Znowu się zmieniają plany. Mieliśmy jechać do Belgradu, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma to za bardzo sensu, dlatego raz, że ze względów finansowych, dwa, że ja w związku ze sprawami rodzinnymi wolałbym być w Krakowie dzień wcześniej, w związku z czym wracamy sobie przez Rumunię, a nie przez Serbię. Na Serbię przyjdzie jeszcze czas. Tym bardziej, że no, umówmy się szczerze, nie przygotowaliśmy się na Belgrad, nie mieliśmy przygotowanego jeszcze planu, trochę zabrakło czasu, żeby to wszystko sobie gdzieś tam poukładać, poszukać miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć, zrobić jakiegoś tam researchu, więc wolimy nie robić tego na chrzybcika, wolimy tego nie robić na odczepie, tylko tyle, żeby zaliczyć. Wolimy się do tego dobrze przygotować, żeby ten film też był dużo ciekawszy. W związku z czym odpuszczamy Belgrad. Troszkę z bólem serca, bo fajne miasto, ale tak jak mówię, wrócimy tam na pewno. Natomiast wracamy sobie przez Rumunię i tym razem zatrzymamy się w Oradei. Też podobno bardzo ładne miasto. Troszkę mniej, znaczy troszkę dużo mniejsze, więc research też będzie trochę mniejszy, ale zatrzymamy się w Oradei, tam jeden dzień sobie to po tym mieście pochodzimy, sobie troszeczkę odpoczniemy, więc jutro nas czeka 670 parę kilometrów. Potem dzień zwiedzania Oradei i w sobotę powinniśmy wrócić do Krakowa, tam będzie do przejechania 500 coś kilometrów, czyli troszkę mniej, i to będzie koniec naszej podróży. No w zasadzie tyle. Dzisiaj się z wami żegnam, Justynka się z wami żegna, gdzieś tam siedzi obok mnie, coś tam, ale już w piżamce, więc nie będę jej pokazywał. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. I jeszcze powiedz, że idziemy na zakupy. Idziemy na zakupy. Bo nie mówiłeś. Nie mówiłem, że idziemy na zakupy, więc mówię, że idziemy na zakupy.